No, urodziłem się w Warszawie, na Narbuta, w prywatnym mieszkaniu. Moja mama była więźniarką Oświęcimia 2 lata i 2 lata warszawskiego getta. Napisała też książki na ten temat. To chyba pierwsza książka o Oświęcimiu, jaka została wydana. Przeżyłam Oświęcim pod pseudonimem Krystyna Żywulska. Przed wojną nazywała się Sonia Landau, ale między pobytem w Oświęcimiu a gettem miała jeszcze szczęście być w tym więzieniu, teraz takie słynne więzienie chyba na Szucha, gdzie jedna była poszukiwana, uciekła z getta i była potem poszukiwana jako blond Sonia. Miała to szczęście, że no, miała takie aryjskie rysy, więc i ktoś jej tam się spotkała z kimś na korytarzu, kto podsunął jej, jedna z przyjaciółek AK, że teraz jesteś Krystyna Żywulska, takie dane to już tam nie znam i pamiętaj, nie jesteś Żydówką. I tak znalazła się w Oświęcimiu pod tym pseudonimem i jako Polka przeżyła 2 lata, bo właściwie Żydzi, była zasada najwyżej miesiąc czy 2 mogli żyć w Oświęcimiu, a jako Polka przeżyła 2 lata. I mój ojciec, a co może jeszcze dokończę o mamie, bo na pisaniu tej książki o Oświęcimiu, to tak jakby ten problem no, wymiotowała z siebie, co pozwoliło jej pewnie jako tako normalne życie prowadzić, więc i do tego stopnia, że właśnie żyła z satyry wręcz, pisząc głównie dla Janowskiej czy tam Bielickiej, tych wtedy takich znanych aktorek. Mój ojciec, Leon Andrzejewski, też to nie jest jego prawdziwe nazwisko, tylko nazywał się Eisen, Leon Eisen przed wojną. No, co by tu jeszcze powiedzieć nie wiem, czy coś jeszcze mówić o rodzicach. Może no ja się urodziłem 14 stycznia 1947 roku w Warszawie, na Narbuta, jak mówiłem. I chodziłem do szkoły, ale z niewielkim powodzeniem, bo miałem na drugi okres w Ogólniaku 12 dwój. To tam właśnie z Jurkiem myśmy byli czołówka Naftawinem. No, chyba ciekawe będzie, że
że po tym właśnie sukcesie moim szkolnym, co zdecydowałem z mamą, która już mnie do tego dawno namawiała, żeby pojechać do Zakopanego, do szkoły Kanara, ponieważ jedyne tak, co naprawdę lubiłem, to jest rysować. Po skończeniu Kanara, bo właśnie zaczął się taki okres antysemityzmu. Ja jeszcze nie skończyłem szkoły. Nim skończyłem szkołę, po sam koniec szkoły to było. I w pewnym momencie zdecydowałem wyjechać z Polski, ponieważ oprócz tej takiej całej atmosfery, że ciągle się słuchało, że kogoś tam pobili, to było w pewnym momencie, uderzył mnie ktoś w twarz, jakiś taki leciał od niego alkoholem na placu Zbawiciela i tak spojrzałem na budkę policjanta, którego nie było i przypomniałem sobie, że mój kolega Janek Lec miał taką przygodę poprzedniego dnia, że dwóch facetów zaczęło się bić, jego wzięli na świadka, ale w komisariacie się okazało, że on ich pobił. To jeszcze taki wyjątkowy śmiech, bo ten Janek taki nieduży, właściwie to taki śmieszny zarzut wręcz. Ale pomyślałem właśnie, w tym momencie była taka bezbronność, uczucie bezbronności, że w zasadzie nie mam się do kogo tutaj zwrócić o jakąś pomoc. Do dzisiaj nie wiem na pewno, czy to po prostu był pijany facet, któremu się moja twarz nie spodobała, czy było to tak jak z Jankiem, taka zorganizowana prowokacja. No i, ale zdecydowałem się jednak wyjechać, ponieważ trochę też na takiej fali cała młodzież właściwie chciała wyjechać, bardzo dużo część młodzieży, bo chociażby dlatego, że była tak zwana żelazna kurtyna, którą chciano przeskoczyć. No, sam fakt, że nie można było, to już się chciało. No i tak wyjechałem. Wyjechałem pierw do Szwecji, byłem rok w Szwecji, potem pojechałem do Niemiec, bo po prawie roku przyjechała moja mama do Niemiec. Zresztą dostała stypendium niemieckie, ale w Berlinie jako pisarka, ale jak przyjechała do Berlina, okazało się, że to jej nie należy się już to stypendium, ponieważ już nie była polską pisarką, tylko bezpaństwowcem. No i to spowodowało, że pojechałem się z mamą spotkać. Przejechałem kawałek Europy i tak pomyślałem, że właściwie dlaczego ja w tej Szwecji i zdecydowałem się w pewnym momencie, że zostaję w Niemczech. I tam skończyłem studia grafiki, ale nie, to taki właśnie grafika reklamowa, ale nigdy tam nie pracowałem. Już wtedy wiedziałem, że to mnie nie interesuje, tylko no, taka praca od 5 do 8 to jakoś bałem się tego, albo raczej od 8 do 5. I nauczyłem się jakby prywatnie od człowieka, którego poznałem, Niemca, który skończył szkołę kamieniarską, ale potem wyjechał też na wiele lat za granicę i wrócił i go poznałem w knajpie. On sam nie wiedział trochę jak ja, co ze sobą zrobić, ale opowiedział mi o tym,
o tej szkole kamieniarskiej, to ja wpadłem na pomysł, żeby się tego od niego nauczyć. I chodziło mi o to na początku, żeby mieć robotę niezależną od sztuki, żeby ta sztuka dla mnie była czymś takim, no, do której się nikt nie będzie mieszał, no, żeby to była moja, a pieniądze zarabiać właśnie w inny sposób. Poszedłem, to była taka zima stulecia, pomyślałem, że to dobry moment i poszedłem, zrobiłem ogłoszenie, że układamy tanio kamienie. I telefon dzwonił bez przerwy. Ja do niego jeździłem koło drugiej, żeby go obudzić, bo on jeszcze miał afrykański system. I tak chodziliśmy do tych klientów i uczyłem się od niego zawodu, ale jak to jest, ta dusza artysty jednak była silniejsza i odkryłem po prostu powierzchnię taką dochodzenia, że to może być dzieło sztuki. No nie wiem, czy może jeszcze, bo to jest gdzieś dla mnie najważniejsze. Bo to jest... Myślę, że jest dobrze, żeby Pan trochę o tym jednak powiedział. Tak, no więc, no i tak próbowałem robić z kostki brukowej, z takiego naturalnego kamienia, właśnie sztukę, to z czegoś, co było zaprzeczeniem właściwie jakiejś kreatywności, to była symbolicznie najcięższa robota jako brukarz. No ale pomyślałem, że ja z tego zrobię sztukę i tak zrobiliśmy firmę, to mieliśmy dużo zamówień i tam w pewnym momencie taki dosyć dobry sukces polegający, no po prostu mieliśmy robotę i robiłem też, że to nie było samo kamieniarstwo, tylko po prostu moją sztukę uprawiałem. I tak po latach, to było jakieś 20 lat temu, przyjechałem do Polski i do Warszawy i zobaczyłem, że Warszawa stoi w wodzie cała i że w pewnym momencie trzeba będzie to wszystko zagospodarować i zrobić normalne chodniki. I wtedy pomyślałem, że dobrze by było zrobić... Odkryłem taką niszę po prostu, ponieważ nigdzie na świecie, wszędzie na świecie się układa te kamienie tak samo. Tam, gdzie jest więcej pieniędzy, to się kładzie naturalny kamień, ale też w identyczny sposób, to jest taka rybia łuska albo w takie paski. I pomyślałem, że no to jest taka, by była wspaniała możliwość, żeby Warszawa stała się międzynarodowo ciekawym miastem, ponieważ no, ta architektura warszawska to no, nie może niestety konkurować ani z Londynem, ani z Paryżem, z Pragą czeską, ale myślałem, że zrobienie chodników takich, jak nie ma nigdzie na świecie, miastem najładniejszych chodników,
że to fajny pomysł. No tak latałem za tym ze 20 lat i już miałem na koniec zrobić ujazdowskie aleje i było już wszystko przygotowane z głównym architektem i z główną architekt, ale już w ostatnim momencie ktoś znowu zatrzymał tą sytuację. To była główny konserwator miasta, pani Trepka, która nie wiem, z jakichś powodów stwierdziła, że to jest zabytkowa ulica i nie może być ładna, nie wiem dlaczego. I tam na tym się skończyło i wyjechałem z powrotem do Niemiec. Teraz, ale nim wyjechałem, to jeszcze taką małą zemstę zrobiłem, kładąc taką mozaikę, metr kwadratowy w czasie ciszy wyborczej, spekulując w tym najbardziej takim strzeżonym miejscu w Warszawie, chyba naprzeciwko mniej więcej ambasady amerykańskiej, że będą po prostu zajęci czym innym. I ta mozaika leżała tam 10 lat, nikt na nią nigdy nie zwrócił uwagi. Ani, że jest coś ładnego, ani, że kto to zrobił. Czyli w momencie, kiedy się popsuła ta mozaika, to ludzie zaczęli jednak dzwonić i się pytać, co z tą mozaiką. No i okazało się, że tam to jest Ministerstwo jakichś Dróg Miejskich, zrobili profilaktycznie też taki temat łabań z innego materiału. No i wtedy zaprosiło mnie 2 filmowców, żeby chcieliby tą historię udokumentować. I w ten sposób znalazłem się w Warszawie znowu. I z powodu tego filmu, no i gdzieś też jak gdyby znowu wrócił ten temat jako możliwość. Jak opowiedziałem to jeszcze jak Waldorf żył, to on się zaczął ryczeć ze śmiechu. Ja myślałem, że się ze mnie śmieje. A on powiedział, to jest tak genialny pomysł, ponieważ on jest tak prosty, że to musimy czekać 50 albo 100 lat, żeby się taki urzędnik urodził, który by to zrozumiał. No niestety miał rację. Czyli pan kiedy po emigracji pierwszy raz do Polski przyjechał? Ja pierwszy raz pojechałem, z datami bardzo trudno u mnie, ale to mniej więcej było po jakichś 5-6 latach, ponieważ mój ojciec jako komunista, dla niego nie wchodziło w ogóle w rachubę, że mógłby pojechać w kapitalistycznego systemu, z którym całe życie walczył. Ale jak ojciec umierał, to pierwszy raz złożyłem o wizę. No, były tam problemy, bo jak się wchodziło do ambasady i od razu machali i nie ma szans. Od razu widzieli, o co chodzi. No ale tam interweniował wręcz minister i dostałem tą wizę i wtedy byłem gdzieś koło 5-7 lat, to minęło jak pierwszy raz przyjechałem. No a potem po tej zmianie, no to już częściej przyjeżdżałem, a teraz jestem znowu 3 lata. Już było tak, że byłem dłużej w Niemczech niż w Polsce. Potem znowu byłem dłużej niż w Polsce, bo po 30 latach przyjechałem tu i byłem prawie 20 lat. Potem
wyjechałem, teraz jestem znowu 3 lata w Niemczech. A teraz to przyjechałem tylko z powodu tego filmu. A czy to są praktyczne jakieś powody, że pan nie, na przykład dlaczego pan nie został tutaj już? No, powody były takie, że ja dostaję rentę niemiecką i poza tym się w Polsce ożeniłem z Ukrainką, z którą razem żeśmy tworzyli, ale ona była nieubezpieczona. No ja w zasadzie też i coraz człowiek starszy to już bardziej myśli o takich sprawach, takiej stabilizacji, którą tam dostaliśmy, a tutaj to było trudno przeżyć po prostu, jak ja przyjechałem 20 lat temu, to ja przywiozłem, tak przynajmniej myślano, taki niemiecki know-how, jeżeli chodzi o te nawierzchnie, ale prawda była taka, że w Niemczech tego nikt nie robił też. To tylko był mój pomysł, który tam zacząłem realizować. No i z czasem, jak zostałem już polskim artystą, więc już nic nie wartym, w sensie takim komercjalnym. Poza tym ja często zmieniam miejsce i styl. Raczej można powiedzieć, że moja sztuka jest bez stylu, bo ja za każdym razem zupełnie coś innego. Jak gdyby ta fascynacja kamieniem to na pewno przeważyła, bo zacząłem potem robić czysto artystyczne rzeczy z kamienia. No, ale zrobiłem na przykład, zbierałem przez 9 lat te reklamówki do tych agencji. To powstała cała sztuka taka tej reklamy tutaj i myślałem, że kiedyś coś z tego zrobię. Kiedyś miałem taki wypadek, że trudno było mi dźwigać kamień, więc zrobiłem taką serię, namalowałem tymi ulotkami obrazy, ze 30 obrazów co najmniej. No to mówię, bo dlatego to różne formy tej sztuki, które robiłem, chodziło o pomysł jakiś, który mi się spodobał, to ja realizowałem, bo mi się pytali, jesteś rzeźbiarzem, malarzem i to trudno mi się tu nawet tak zakwalifikować i nawet jak coś robiłem w kamieniu, to każda z tych prac jest zupełnie inna. Natomiast jak ktoś widział 2-3 moje prace, to już na pewno wiedział, 4. by rozpoznał, że to jest moja. Ale tylko w tym sensie, że tego nikt nie robił w taki sposób, jak ja. No, było trudno przeżyć też, a tam miałem zapewnioną egzystencję. To nie są duże pieniądze, ale co miesiąc. Pewna renta, może pewniejsza, najpewniejsza na świecie. A żyłem całe życie tak niepewnie, nigdy nie wiadomo było, czy będziemy mieli co jeść jutro, co się pożyczało, no taka jak typowa chyba dla większości artystów, szczególnie takich, którzy robią coś nowego, gdzie jak się wchodzi do galerii, to ci mówią, nawet się bardzo podoba, ale mówią, ale pan tu nie pasuje. No tak rzeczywiście było, no bo jak wisiał gdzieś obrazy olejne, a ja mam obraz z kamienia, no to jak pięść do nosa może, ale no było mi to trudno przeżyć i dlatego to wrzuciłem do Niemiec, też ze względu na moją żonę, Ukrainkę. Tym bardziej,
bo ona w ogóle nie była ubezpieczona tutaj w Polsce. Także to już no i tak właśnie nie wiem, o co by pan Ja chciałem ciekawe. zapytać jeszcze do tego okresu przed wyjazdem pana. Tak, Pan to nazywa zresztą emigracją? Czy pan jest emigrantem? tak, bo Pan się to, czuje emigrantem? to była, można by w jakiś sposób powiedzieć, że to była najbardziej humanitarna taka emigracja, no bo zresztą jeden z tych milicjantów, ja się wahałem, bo trzeba było podpisać, tam już nie pamiętam dokładnie, ale coś, że się czuje przynależny do kultury żydowskiej. No co było nieprawda, bo się nie czułem. Ja się dowiedziałem o moim żydostwie mając 16 lat. Więc nagle... Jak się pan dowiedział? Po tym, jak mama napisała książkę Pusta woda o getcie, jechaliśmy, mama mnie wiozła na egzamin do Zakopanego, do szkoły Kanarza, a ja tej nocy przeczytałem książkę i mówię do mamy, to jak ty byłaś w getcie, bo to było tabu u nas w domu, żydowskie sprawy i to znaczy, co ja jestem Żydem, to powiedziała, to tak. Wszyscy wiedzieli oczywiście, tak jak zdradzana żona czy mąż, oprócz tego, co jest zdradzany. Ale muszę powiedzieć, że to też nie sprawiło jakiegoś wielkiego wrażenia, bo ja na przykład często chodziłem do gminy żydowskiej na potańcówki, bo tam ładne dziewczyny przychodziły. Jak ja mówiłem mamie, że byłem w gminie żydowskiej, to mama takie dziwne miny zawsze robiła, której nie rozumiałem. No tak, i właśnie jak składałem, że miałem złożyć, że należy do kultury żydowskiej, i się wahałem, to ten milicjant mi powiedział, że mamy szczęście, że nie jedziemy do Święcimia. Więc w tym sensie to była taka... Dla młodych ludzi najczęściej to nie było tak tragiczne, jak oczywiście dla starszych. No, jak tak się mówi, że starego drzewa się nie przenosi. No to co tak... Czyli to, że pan się dowiedział o swojej tożsamości, nie wpłynęło w żaden poważny Nie, sposób? dlatego, że to był jeszcze taki moment, że dla mnie było ważne wtedy, to wszystkie myśli jakoś zaprzęgało, że czy ja jestem naprawdę artystą, to dla mnie było problemem. Czy to nie jest tylko tak, że to mama, która zawsze chciała, żebym tam poszedł do tej szkoły z różnych powodów. Też w domu była taka trochę konfliktowa sytuacja z moim ojcem i to też tak decydowało, że chętnie wyjechałem zresztą. Czyli pan był wtedy przez te tam 4 lata, tak? 5 lat, tak. W Zakopanem, jak rozumiem, Tak, tak. w internacie jakimś, tak? Tak. I do Warszawy przyjechałem po zrobieniu matury. To byłem jeszcze 2 lata w Warszawie, kiedy ostatecznie padła decyzja wyjazdu. A może pan opowiedzieć, pan tutaj chciał zdawać, jak rozumiem, na pewnie Akademię Sztuk Pięknych, tak? Tak, nawet złożyłem papiery wtedy, chyba do Krakowa, tak, do Krakowskiej Akademii.
No ale też dlatego się wahałem, wyjechać, nie wyjechać, ale po tym zdarzeniu, jak dostałem po twarzy, no to mi przyspieszyło myślenie. Jak mnie ktoś uderzył właśnie. Pamięta pan takie momenty związane, no takie mówi się z Marcem, takie charakterystyczne, czyli przemówienie Gomułki, czy wcześniej wybuch wojny tej 6-dniowej, czy pan pamięta, jak pan to odbierał? No, tą wojnę 6-dniową to przeżyłem w Zakopanem. Wtedy jakiś czas mieszkałem w Domu Literatów w Astorii. No, dlatego, że mama była w Związku Literatów i spędziłem, rano leciałem do szkoły, przedtem wpadałem do świetlicy, gdzie było radio, przy którym siedział już Lem i tak razem żeśmy przeżywali początek tej wojny przy tym radiu. To dzięki temu takich niesamowitych ludzi poznałem, że byłem w tym Domu Literatów. No, jakąś czołówkę polskiej kultury. To było tak, wszystko to tak się powoli jak gdyby budowała ta cała historia. To było tak niewinnie, że ktoś został pobity, ale ktoś z nazwiskiem, że to się szybko wszyscy dowiadywali o tym, żeby taki wzbudzić strach w ludziach i tego. I w pewnym momencie było też tak, że się zorientowaliśmy, że sporo osób, które z nami dosyć blisko były, szczególnie dziewczyny, okazały się, że one współpracowały z bezpieką i po prostu na nas je napuszczono. I potem już się tworzyła taka atmosfera, że jak ktoś był Polakiem, to już trzeba było uważać. I coraz bardziej się tworzyło takie naturalne getto, że no różne takie historie, to co się działo, to można by bez końca. Ja miałem na przykład takich sąsiadów, oni mieli 2 dzieci, które były adoptowane, ale rodzice byli pochodzenia żydowskiego. Jak marzec wybuchł, to syn był w takiej, ponieważ z nim były trudności, jak często bywa z takimi dziećmi adoptowanymi, ale w końcu udało się jakoś, że on poszedł do takiej marynarki śródlądowej. A wiadomo, że w takich miejscach wojsko i coś, ten antysemityzm był najsilniejszy, największa propaganda tam była. I on się zrobił jako ten taki marynarz wojskowy, nie wiem, czołowym przywódcą polskości. No ale jacyś tacy ludzie mu powiedzieli, ty się nie przejmuj, bo ciebie adoptowano i ty nie jesteś... Aha, bo ktoś powiedział mu, że jest Żydem, bo rodzice Żydzi, a ktoś mu potem powiedział, ty się nie przejmuj, bo ty byłeś adoptowany. No podobnie się strasznie tak tym przejął, że zaczął tych rodziców pierwszy raz doceniać. Bo, no takich spraw było dużo na co dzień. I najgorsza była ta sytuacja właśnie, że
I nagle człowiek żył w takiej, zaczynał w sytuacji getta. No a po tym jak mama jeszcze przeżyła naprawdę prawdziwe getto, to jeszcze wzmacniało oczywiście tą sytuację. Ostatecznie to właściwie taki ten strach fizyczny i poczucie, że ja jestem tutaj już na odstrzał właściwie i jak nie wyjadę, to może się to rzeczywiście skończyć gorzej. No i potrzeba poznania świata. Ja właściwie, no, być może dzięki Moczarowi właśnie dużo ludzi poznało świat. Jak gdyby można by tak to, na to też spojrzeć. Wszystko ma dobre i złe strony, no tak jest jednak. A pamięta Pan, jak doszło, jak konkretnie Pan podejmował tą decyzję o wyjeździe? Czy Pan wspólnie, nie wiem, rozmawiał z rodzicami na ten temat? To była wspólna decyzja, czy rodzice to znaczy, planowali? Jak to wyglądało w ogóle? nie, no ja następnego dnia, jak mnie ten facet chciał pobić, to od razu się zdecydowałem i powiedziałem rodzicom, że chcę wyjechać. No to był bardzo trudny moment dla nich. Na pewno byli przerażeni, ale pełni zrozumienia. No, trudno, żeby im było jakiekolwiek argumenty użyć, żebym został, bo już w tym momencie to było bardzo trudne. No mama, tym bardziej, która była związana jako pisarka z polskim językiem, więc dla niej wyjazd był no, czymś bardzo, bardzo tragicznym. No jak mówiłem, ojciec komunista, to w ogóle nie wchodziło w rachubę. To był bardzo nieprzyjemny taki moment. No ale się okazało, mamie zresztą udało się wyjechać i zawsze mówię taką historię, jak mama już była w Düsseldorfie, żyła i nawet pisała tam już, tylko bo znała dosyć dobrze niemiecki. Chodziła do takiej niemieckiej szkoły przed wojną i praktyka była w Oświęcimiu tego języka. Przed wojną? No tak, w Łodzi, mama z Łodzi pochodzi, z Piotrkowskiej słynnej. I przyjechała kilku takich młodych ludzi i taka dziewczyna się pyta, mówi do mamy, niech pani mi powie, bo ja w ogóle nie rozumiem, jak pani mogła po tym wszystkim przyjechać do Niemiec. Jak ja bym była na pani miejscu, to bym na pewno tego nie zrobiła. I na to mama jej odpowiedziała, jak ja bym była na moim miejscu, to też bym tu nie przyjechała. Więc, no, ale mama była przy tym wszystkim jakoś bardzo pogodną postacią i zawsze i w Polsce, i potem w Niemczech taką duszą towarzystwa, że skupiała zawsze mnóstwo ludzi koło siebie. No wiadomo, w Niemczech na ogół to byli po prostu Niemcy. I tak jak żyła, to też tam została w Niemczech pochowana. Nie zależało jej, żeby na przykład żydowski cmentarz czy coś.
bo nie była religijna i żyła, po prostu tak żyła. Tam żyła z Niemcami i zresztą to myśmy byli tak wychowani, że jeżeli nawet ze szkoły przychodziliśmy i tacy oburzeni, dowiadując się, co Niemcy zrobili, i ktoś powiedział, to z moich braci, miałem 2 braci, że coś tak, że tak ostro na Niemców poleciał, to mama zawsze zwracała uwagę, że to nie Niemcy, tylko faszyści to byli. Chociażby też dlatego, że w czasie wojny Niemcy mamy kilkakrotnie uratowali. Jak na przykład uciekała na samym początku, uciekała do Rosji, to razem z moim ojcem biologicznym, o czym się dowiedziałem już po jego śmierci, wtedy weszli do pociągu, gdzie Niemcy jechali na front. I to był wagon, gdzie było przynajmniej 100 Niemców, jeżeli nie więcej. I ukryli ją pod ławką. I myślę, że wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Już wtedy, no. A często jechali bardzo kulturalni ludzie tam. Tacy Niemcy raczej się narazili tej władzy faszystowskiej, dlatego ich posyłali na ten front wschodni. To samo z Bolkiem, moim ojcem biologicznym. On się też ukrył, bo oni tak robili, że niby się nie znają w ogóle, żeby przynajmniej jedno się uratowało i też go ukryli. Więc to takie... Tam były jeszcze inne przykłady, ale właśnie o to chodzi, że to nie chodzi, że Niemcy, tylko, bo w sumie to w tym Holokauście brała cała Europa. W każdym kraju wyrzucano Niemców, z każdej wioski. Wszędzie byli ludzie już przed wojną często przygotowani do tego, że jak Niemcy weszli, to oni już wiedzieli, gdzie są Żydzi. Także, że to nie jest jakiś typowo, oczywiście, że Niemcy są najbardziej odpowiedzialni, no bo oni to wywołali, ale mieli wspaniałe podłoże w całej Europie. Tam nic nie można powiedzieć, kto był lepszy, że Niemiec jest lepszy, Anglik lepszy, to u nas w rodzinie tego nie było. No, po prostu byli tylko ludzie dobrzy, źli, chciwi, niechciwi. W każdym kraju jest to samo. To się naprawdę, to ja sam doświadczyłem, jeżdżąc trochę po świecie, że nie ma jakiegoś narodu, który jest naprawdę inny, bo te wszystkie ceny, wszędzie chcą miłości, ale będą zbrodniarzami często i są dobrzy i źli, mądrzy i głupi, a myślę, że jedyne, jeżeli jest jakieś takie jakby rozróżniałbym, że to ten bogaty Niemiec z bogatym Żydem szybko się zaprzyjaźnią. Bogaty Niemiec z biednym Niemcem nigdy się nie zaprzyjaźni. I bogaty Żyd z biednym Żydem też nie. I tu jest jedyny, myślę, taki autentyczny podział na świecie.
ale nie, że Anglik jest dobry, a Niemiec gorszy. Tego nie ma. Znaczy ogólnie mówiąc, tak? Nie ma narodu, który zresztą nie popełnił w pewnym sensie Holokaustu. Tylko nie z Żydami, ale w Afryce, w koloniach. Wszystkie te kraje, Holandia, Anglia, Portugalia, oni wszyscy powstali na krwi ludzkiej, ich bogactwo. Także tu nie mam żadnych złudzeń. Chodzi o to, żeby właśnie nie doszło do wojny. No i między innymi dlatego mama pisała te książki, po to, żeby się świat o tym dowiedział. Myślę, że napisała najlepszą książkę w ogóle o Święcimiu. Już chociażby dlatego już chyba nie może ktoś napisać lepszej, bo napisała to od razu po wyjściu z Oświęcimia, więc to było jeszcze wszystko na żywo i to jest jakby taka dziennikarska historia, więc opisująca 2 lata życia tam i szczęśliwą ucieczkę, bo mama uciekła, jak już Niemcy uciekali, przenosili ten cały obóz i był taki wóz przewrócony z sianem i tam próbowało się ze 20 osób ukryć już, ale tylko mama przeżyła, bo potem same trupy były, Niemcy sprawdzali tymi bagnetami. No ona była też chuda strasznie, co też na pewno pomogło, że jej nie trafili akurat jedyną, wszyscy byli zabici. I tak wyszła z tego piekła. Ale czy mama o swoich przeżyciach wojennych potem panu opowiadała? Bardzo mało. Książka wyszła, czy... Mama strasznie nas przed tą straszną wojną i tym, jak mogła, chroniła. Nie chciała, żebyśmy o tym za dużo wiedzieli, żeby nas za bardzo nie obarczać po prostu. Między innymi, no, taka, moim zdaniem, trudno oceniać taka decyzja gdzieś, żeby no, w sumie się ukrywać jako Żydówka, że zawsze gdzieś taka nadzieja, że nie będą wiedzieli, co dzieciom się nie staje, ale no, jak to mówi się, prawda wyjdzie na wierzch i wszyscy i tak wiedzieli naokoło. Także no jak była tak w sobie dzięki tej książce, myślę, w dużym stopniu była takim pogodnym człowiekiem, ale te horrory przychodziły nocą. Także mama nie lubiła, jak ktoś spał w jej pokoju. Myślę o rodzinie już, bo często wstawała, budziła się i wiedziała, że to może być dla kogoś takie trudne. No gdzieś musiał, jak się mówi, gdyby nie mieć snów, to by człowiek nie przeżył. Żaden. Nawet jak się dobrze powodzi, to bez snów by sobie nie dał rady psychicznie. Także że gdzieś to się tam skupiało właśnie w nocy, te wszystkie przeżycia. No a to jeszcze było więcej problemów. Syn, co się nie uczył, to też, czy różne takie codzienne
problemy, które już ma każdy normalny człowiek, mniej czy więcej. Bo pan mówił, że, to znaczy tak, czy pana rodzice się rozwiedli, czy nie? Po prostu tata nie tata został tutaj. Z tego co wiem, nigdy nie byli po ślubie w ogóle. I już dawno byli ze sobą ze względu na dzieci tylko. Mieliśmy dosyć takie duże mieszkanie, to niby takie były 2 mieszkania z 2 wyjściami, gdzie mama tam miała też swoje wejście. No i dzięki temu to nie było aż tak trudne, żeby chociaż bym nie zawsze życzył, że jakby odeszła czy coś, na pewno bym mnie nie miał za złe. Ja sam chciałem odejść. No, ojciec był bardzo trudnym człowiekiem. Ojczym, jak się zresztą okazało potem. Był takim, no też bardzo dużo przeżył. Całą młodość w więzieniu za komunizm, coś podobnie 4-6 lat w izolatce, w przedwojennym więzieniu. Potem jeszcze stracił żonę, dziecko w getcie. Potem no, cała wojna i potem przyjazd na białym czołgu z rosyjską armią, no, wyswobadzać Polskę, jak to wiemy. I myślę, że ktoś, kto tak straszne miał życie, to no, nie mógł być jakiś dobrze przystosowany do tego życia, chociażby żeby mieć rodzinę. Także był takim super przyzwoitym człowiekiem, bez szansy jakiegoś normalnego współżycia z nim. Nie tylko mama, ale wszyscy dzieci, oddałby życie, to jestem pewny, za rodzinę, za partię i za ojczyznę. Ale rodzina mu się na pewno nie udała, bo w pewnym momencie no, wszyscy byli przeciwko niemu. No, jak się siedziało przy stole, wspólny obiad, to tak minę i tylko wyliczał, co żeśmy źle zrobili, to ja wyrywałem się ze stołu pierwszy, na ogół nie wytrzymywałem, czymś badałem łyżką i lecieli do mamy, do pokoju i się kłócić. No i myśmy wszystko wiedzieli, o co chodzi przecież. Także, że w dalszym ciągu nie miał łatwego życia, muszę powiedzieć, ale tu już był, no trudno powiedzieć, winny. To nie, po prostu życie go zniszczyło po prostu, te przeżycia. Ale był super uczciwym i porządnym człowiekiem, to na pewno. W sensie taki naprawdę, żeby się kimś opiekować, jak ktoś z nas był chory, to całe noce potrafił siedzieć, pilnować, robić, dopóki ktoś nie zaczął zdrowieć i zaczynał mieć własną wolę. I wtedy się wszystko kończyło. Ale czyli jak on reagował na te wydarzenia marcowe? To nie zmieniło jego poglądu na No, niestety nie. Niestety nie, ojciec, on był fanatykiem. To był taki rodzaj fanatyzmu i po tym wszystkim, co on przeżył, to gdzieś chyba nawet do końca trudno
No, powiedział mi kiedyś taką bzdurę, że za czasów stalinowskich to by się nie mogło zdarzyć. To wiarygodna bzdura, bo były procesy lekarskie, bo ilu Żydów zginęło za Stalina. Także tak. A można zapytać w takim razie, jakie były losy pana biologicznego ojca? No właśnie coś śmieszne. Nie znam do końca prawdy, co było. W każdym razie oficjalnie popełnił samobójstwo aresztowany. To był lata gdzieś, zaraz ich sobie obliczę, 47 się urodziłem, 7 podstawówki to jest 54 rok, 55, 6 rok. No, został aresztowany i już nie wyszedł stamtąd. No, oficjalnie było, że popełnił samobójstwo. To był okres, gdzie znowu mamę prześladowano, ponieważ, no ale taka większa historia zupełnie, bo mama pisała 2 lata książkę o zbrodniach hitlerowskich z Niemcem, który był synem słynnego Veit Harlana, filmowca, który zrobił film Judzis, zresztą na podstawie książki Feuchtwagera, Żyda. I to nie była jakaś antysemicka historia, tylko Hitler tam jeszcze ten film tak przerobił, że po tym zaczęły się pogromy. I on uciekł, przez to po prostu tego ojca przez to jakoś nienawidził, uciekł z domu jako młody chłopak i gdzieś tam już jako trochę starszy jednak przyjechał do Polski i dzięki mamie, bo jej się udało otworzyć taki instytut do badania zbrodni wojennych. I między innymi pomogła w dużym stopniu zrobić te tak zwane procesy frankfurskie, gdzie to najwięcej tych Niemców skazano, ale oni błagali o dowody, a wszystkie dowody były w Polsce. I akurat kiedy oni tam dłubali, bo potrzebne im było do tej książki, no ale nagle zostali strasznie prześladowani, śledzono nas, kamery tam przed domem, bo się okazało, że po prostu ci wszyscy zbrodniarze współpracowali po wojnie z KGB. Dostali za to wolność. I to była interwencja gdzieś rosyjska, oczywiście, żeby to zatrzymać, to pisanie tej książki. Ale co pan mnie pytał, bo w związku z tym ja to opowiadałem, bo to jeszcze zupełnie taka oddzielna historia. No. Nie, no, w tym wszystkim, ale oczywiście ciekawa, bo to był, można by kryminał napisać, bo tam były trzy egzemplarze, którzy włamali się do adwokata, do kasy pancernej, ukradli jeden egzemplarz,
Potem gdzieś ukradli drugi, ten trzeci egzemplarz, ten Niemiec Tomasz, to go ganiali po Warszawie autami, bo chcieli to odebrać, ale mu się udało, to w jakichś dziwnych okolicznościach udało, ja go zresztą z mamą, pamiętam, woziliśmy na lotnisko z tym ostatnim egzemplarzem i jakimś cudem to zostało, nie zostały nawet zatrzymane na granicy, więc dużo z tego jest bardzo takie sprawy niewyjaśnione. Tam myślę, że ten Tomasz był sam jakimś agentem KGB, podejrzewam. Ta książka nigdy nie została opublikowana. Nie, nigdy, bo oficjalna taka teza była, że ponieważ ta książka nie była skończona, jak gdyby zapięta na ostatni guzik, więc było niebezpiecznie, bo nie wydali jej dlatego, bo wystarczyło, że w jakimś tam punkcie coś się mogło nie zgadzać, to mogliby ją zniszczyć w ten sposób, tą książkę, więc dlatego nie wydał jej tej książki, ten Tomasz. Ale tak naprawdę to nie wiem, jaka była prawda. Taka bardzo do dzisiaj tajemnicza historia. Zresztą jak mama wyjechała z Polski wtedy, to w ogóle nie chciał mieć z nią wspólnego nic. Nie odezwał się na telefony. To był taki facet o niesłychanym wdzięku. Wszystkie kobiety się w nim kochały, co w Polsce, gdzie tylko nie poszedł. No i tak nie wiadomo do końca. Ja rozmawiałem niedawno z taką panią, która pisze na ten temat, ale no to właśnie wszystko stanęło trochę. Chcę z nią jeszcze pogadać, czy nie dałoby się właśnie, żeby pojechała do Niemiec i spróbowała pójść jakimiś śladami, żeby się dowiedzieć, co się stało. No, ten Tomasz już nie żyje, to jest, ale jest tam duża, wielka jego rodzina. Mama zresztą do końca namawiała go, jak jego ojciec umierał, twórca tego niby strasznego filmu przed wojną, to żeby on ojcu przebaczył. Jednak tym bardziej, że był taki proces słynnych Alana, gdzie mu nie mogli udowodnić, że on naprawdę w ten sposób ten film zrobił, bo on się nigdy nie podpisał pod tym filmem. Jak hitlerowcy to zaczęli zmieniać ten film, to on nigdy nie dał podpisu i to były dowody na to. Dzięki temu się wybronił. No, a z drugiej strony faszyści chcieli koniecznie, żeby z niego zrobić winowajcę za wszystko. Także to też tak nie wiadomo do końca. Takie trudne sprawy to są moralnie i w ogóle bardzo takie zagmatwane. Bo ja się pytałem o pana ojca biologicznego i czym on się zajmował po wojnie? Czy on był... Bolek, wiem, że jak mama wyjeżdżała gdzieś za granicę, to przywoziła mu jakieś pomysły na jakieś takie małe biznesy możliwe gdzieś
za komuny, gdzie coś tam, jakiś patent wymyślał, coś robił. I taki... Ja myślę, że on został tylko z powodu mamy. Oni byli przed wojną małżeństwem, ale już się rozeszli, jak była wojna, nie byli razem. On miał jakąś kochankę i mama miała już kogoś i no, on miał też jakieś bardzo takie trudne, uciekał z obozu, z 10 razy go Polacy łapali i bardziej miał taki tutaj problem też, myślę, że nie chciał. Został tylko ze względu na mamę. No, no i... Ja chciałem jeszcze zapytać o, no tak jak o pana Neftalina, to znaczy o środowisko z jednej strony przyjaciół pana z Polski, a z drugiej strony no, środowisko nazywane, nie wiem, środowisko emigrantów marcowych. Czy to jest, pan Neftalin jest pana po prostu szczególnym kolegą, czy pan jakoś ma kontakt z tymi, miał kontakt z tymi kręgami marcowymi w jakiś sposób? No to też jest trochę taka ciekawa historia, bo jak ja się dowiedziałem, mając 16 lat, o moim pochodzeniu, to stwierdziłem, że prawie wszyscy, całe moje środowisko, wszyscy byli, prawie wszyscy pochodzenia żydowskiego. No, długo się zastanawiałem, na czym to polega, co było takiego. Na pewno w jakiś sposób, że to była w jakiś sposób tak zwana czerwona burżuazja i chodziliśmy w centrum do tej samej szkoły. I w naszej klasie się okazało, że mniej więcej połowa była pochodzenia żydowskiego i to była klasa, ja zostałem na drugi rok, pierwszy raz i trafiłem do tej klasy, gdzie był Neftalin. I tam to była nasza klika, potem się stworzyła, byśmy się zaprzyjaźnili i jak oni dostali wizy do Szwecji, bo na ogół mieli takie, Szwecji bardzo wybierali najchętniej młodych ludzi z matematycznym uzdolnieniem, a nie jakichś artystów, nie jak ja, ale oni mi załatwili wizę, właśnie będąc już w Szwecji. No i tam w Szwecji rok byłem tylko, jak mówiłem, potem mama, jak przyjechałem do Niemiec, to postanowiłem w Niemczech zostać, bo jakoś mi się bardziej podobało. Ciekawe było, że jak przyjechałem do Niemiec ze Szwecji, to miałem uczucie, że znowu jestem w Polsce, bo nie było tak czysto, były śmiecie na ulicy, nie było tak perfekt jak... No, Niemcy były gdzieś tak cywilizacyjne między Polską a Szwecją. W Szwecji właśnie moim problemem było to, że miałem takie uczucie, że ja właśnie zostanę też w takim getcie, tym żydowskim, tych moich przyjaciół, co prawda z Polski, ale że jest to niemożliwe jakoś wejść, zrozumieć, co tam się dzieje w tym kraju, bo ludzie zupełnie ze sobą inaczej, w inny sposób mniej ze sobą Potem zrozumiałem, że to nie chodziło o tyle o cudzoziemców, bo to też trochę kompleks właśnie takiego cudzoziemca. Bo okazało się, że oni między sobą też nie rozmawiają i dużo rzeczy, jak byłem starszy, to się inaczej zaczyna patrzeć na przykład na naturę i na inne rzeczy, które
gdybym wtedy to rozumiał, to może bym został. No myśmy mieszkali właśnie w takim nowym akademiku w Göteborgu i były już porobione wszędzie wejścia, tam zakończona robota, ale się okazało, że ktoś, kto miał dziewczynę naprzeciwko na przykład, albo kolegę, to nie stosował się do chodzenia po drodze, tylko tak na skróty. No i tak po miesiącu przyjechała ekipa i zrobiła tam ścieżkę, no zamiast tam zły pies, czy nie zaptać krągników. Czy no, to był straszny skok cywilizacyjny. Bardzo trudno wtedy dla Polaków, żeby się tam odnaleźć. No. A jak mówiłem, Niemcy tacy byli po drodze. Jeszcze taki względnie dla mnie ludzki kraj. No i się tam, no muszę powiedzieć, do dzisiaj bardzo dobrze czuję. Mam bardzo dobre doświadczenia. Nie wiem, czy coś jeszcze mógłbym. Ja bym podziękował, chyba że Pan jeszcze chciałby coś, cokolwiek, co uważa Pan generalnie w jakimkolwiek sensie. Chciałby Pan, żeby znalazło się na tym nagraniu. Nie, myślę, że właśnie powiedziałem to. Takie dla mnie najważniejsze rzeczy. Właściwie najważniejsze to jest w życiu moim zawsze była moja twórczość, bo to było coś, co stanowiło sens życia tak naprawdę. To wszystko się gdzieś skupiało na mojej pracy, na takim kreatywnym działaniu, no, w sztuce. To mnie jakoś uratowało w ogóle, że ja no, że nie mam czego żałować w zasadzie, że miałem różne, jak no, każdy różne gorsze, lepsze chwile, ale sztuka była czymś na pewno, co takim głównym. No i też trochę o tym chyba powiedziałem, takich moich głównych nurtach w sztuce też, więc mam nadzieję może, że znowu mi się uda jakiś, bo już powoli mija 50 lat, jak powiedział Waldorf, że trzeba, żeby się taki urzędnik urodził, który by zrozumiał prostotę mojego pomysłu. Także już najwyższy czas. Jeszcze to dożyję, może ktoś się zorientuje. Mam taką nadzieję. Tak. No właśnie. Dziękuję. No, to dziękuję też.